Jeżeli oglądasz ten filmik, to na pewno wiesz, czym jest macierz. I na pewno też kiedyś zastanawiałeś się, po co i gdzie w ogóle są one wykorzystywane. I ten filmik jest właśnie dla Ciebie, ponieważ dzisiaj wytłumaczymy, jak działają macierze w grafice komputerowej. Zaczniemy od najprostszego przekształcenia geometrycznego, czyli od przesunięcia obrazu, to jest translacji. Polega ona na zmianie współrzędnych każdego piksela obrazu o daną wartość. Można to przedstawić w formie macierzy, albo rozbić to też na dwa wzory. Aby obliczyć nowe współrzędne piksela po przesunięciu, będziemy potrzebować współrzędnej tego piksela przed przesunięciem oraz wektor, o który przesuniemy ten piksel, odpowiednio na osi X, czyli w prawo lub w lewo, i na osi Y, czyli w górę albo w dół. Mimo że jest to najprostsze przekształcenie geometryczne, jest ono używane między innymi podczas przesuwania okien w systemach operacyjnych. Innym ważnym narzędziem w grafice komputerowej jest skalowanie obrazu. Skalowanie to zmiana rozmiaru obrazu, zmniejszenie lub zwiększenie poprzez pomnożenie współrzędnych pikseli poprzez zadane współczynniki skalowania. Zależność skalowania wygląda w poniższy sposób. x0, y0 są to współczynniki piksela przed skalowaniem, sx, sy są to współczynniki skalowania, x', y' są to nowe współrzędne piksela po skalowaniu. Współrzędne x', y' otrzymujemy poprzez pomnożenie współrzędnych x0, y0 poprzez macierz kwadratową, która na swojej przekątnej posiada współczynniki sx i sy. Odbicie względem punktu 00 jest najprostszą transformacją na obrazie. Dlaczego? Jest to wyjątkowy przypadek skalowania. Zobaczcie. Wystarczy zamiast współczynnika skalowania względem osi OX pisać -1 i analogicznie z OY. Proces odbijania wygląda tak, że jeśli weźmiemy zdjęcie, przetransformujemy je taką macierzą, dostajemy zdjęcie odbite względem punktu 00. Tak to wygląda na przykładzie. I jeszcze taka ciekawostka. Odbicie względem punktu 00 to jest to samo, co rotacja o 180 stopni, ale o rotacji będzie zaraz. Jeszcze wyróżniamy odbicie lustrzane. Odbicie lustrzane jest jeszcze prostsze, bo wystarczy podmienić współczynnik skalowania względem osi OX na -1. Proces odbijania jest analogiczny do poprzedniego. Jeśli weźmiemy zdjęcie, przetransformujemy je taką macierzą, dostaniemy zdjęcie odbite lustrzanie. Obrót obrazu jest dużo bardziej skomplikowanym przekształceniem niż poprzednio omawiane, dlatego zaczniemy od prostszej jego wersji, czyli obracania obrazu względem punktu 00. Aby otrzymać nowe współrzędne piksela, czyli te po obrocie, będziemy potrzebować kąta i współrzędnych piksela przed obrotem. Aby obrócić obraz o kąt alfa wokół punktu o współrzędnych A i B, będziemy potrzebować początkowych współrzędnych punktu, czyli x0, y0 i kąta, o który chcemy obrócić dany obraz. W ten sposób otrzymamy nowe współrzędne punktu po obrocie. Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że obraz możemy jednocześnie przesunąć, obrócić i zeskalować za pomocą jednej macierzy, ale w tych przekształceniach kolejność również ma znaczenie, ponieważ mnożenie macierzy nie jest przemienne. Jeżeli chodzi o kolejność, najpierw skalujemy, następnie obracamy, a ostatecznie przesuwamy nasz obraz. Macierz złożoną ze wszystkich przekształceń możemy zwinąć do jednej macierzy w następujący sposób. Aby otrzymać macierz składającą się ze wszystkich złożeń, zaczynamy od pomnożenia przez siebie macierzy odpowiedzialnych za obrót oraz skalowanie. Otrzymaną macierz uzupełniamy o kolumnę oraz wiersz składający się z dwóch zer i jednej jedynki. Aby uwzględnić wartości przesunięć względem osi x i y, mnożymy otrzymaną macierz poprzez macierz, która w swojej trzeciej kolumnie zawiera właśnie te współrzędne przesunięć. W ten sposób otrzymamy macierz, która jest w stanie przekształcić całkowicie wszystkie współrzędne naszego obrazu. A teraz pokażę, jak wszystkie przedstawione Wam transformacje działają w praktyce. Tak wgrane zdjęcie możemy przesuwać sobie dowolnie względem osi X, względem osi Y. Możemy je sobie dowolnie obracać i skalować. A wyjściowa macierz transformacji ukazuje nam się właśnie tutaj.
Takie zdjęcie możemy również odbić lustrzanie, wpisując -1 w tym miejscu. I możemy odbić je względem punktu 0,0, wpisując -1 w tym miejscu.